Nie musisz co roku od nowa wysiewać papryki. Jest ona bowiem rośliną wieloletnią, ale ciepłolubną i w naszym klimacie nie przetrwa zimy. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by przezimować ją w domu czy w piwnicy. Grunt to zdążyć ją przenieść przed pierwszymi chłodami. Dlatego paprykę najwygodniej i najlepiej uprawiać w większych doniczkach, co pozwoli na łatwe przeniesienie do domu bez większego bałaganu i wysiłku. Papryki bardzo dobrze radzą sobie w odpowiednio dużych donicach, praktycznie tak dobrze jak w gruncie, w przeciwieństwie do niektórych innych warzyw. Powinno to być miejsce na słonecznym parapecie. Jeśli na krzakach masz jeszcze zielone papryczki, mogą tam dojrzeć, po czym możesz je zebrać. Papryka raczej nie będzie już kwitła, więc po zbiorach możesz ją przyciąć, tak by było łatwo ją przechowywać. Na wiosnę urośnie jeszcze większa i ładnie się rozkrzewi. Warto zachować zdrowe okazy. Podczas zimowania z pewnością pojawi się na nich pszyca i przędziorek zawleczone z dworu, a może i ziemiórka. Warto więc co jakiś czas sprawdzić liście rośliny, czy nie ma pasożytów i opryskać środkiem ekologicznym, co jakiś czas nawet zapobiegawczo. Temperatura pomieszczenia powinna oscylować w okolicach 15 do 18 stopni Celsjusza. Ważne, by pokój miał dostęp do okna, które zapewni roślinie naturalne światło. Znacznie wytrzymalsze i łatwiejsze w zimowaniu są papryki ostre, aniżeli słodkie. Przechowywanie przez zimę nie tylko daje paprykom dobry start na wiosnę, ale rośliny mogą faktycznie owocować lepiej w drugim roku. Ich ugruntowane korzenie mają dostęp do większej ilości wody i składników odżywczych, co pozwala paprykom produkować więcej liści, gałęzi i większych owoców. Wydaje się to szczególnie prawdziwe w przypadku papryczek chili, które rosną powoli. Zimowanie może pozwolić papryczkom chili owocować nawet miesiąc wcześniej i dłużej. To również świetny sposób na zachowanie rzadkich odmian papryki lub tych, które polubiłeś. Jeśli planujesz przezimować rośliny papryki, pamiętaj, że dzięki temu roślina będzie żyła, ale nie będzie owocować zimą. Aby produkować owoce, papryka potrzebuje określonej temperatury i ilości światła, których przeciętny dom zimą nie jest w stanie zapewnić. Jeśli chcesz uprawiać paprykę na owoce zimą, musisz to zrobić w ocieplanej szklarni z dodatkowym światłem. Jeśli uprawiałeś już papryczki w pojemnikach, przezimowanie jest tak proste jak wniesienie ich do środka i ustawienie na oknie wychodzącym na południe. Jeśli papryczki rosły w glebie, musisz ostrożnie wykopać rośliny przed pierwszymi przymrozkami. Usuń wszystkie niedojrzałe papryczki i sprawdź rośliny pod kątem szkodników. Jeśli to konieczne, spryskaj rośliny olejem NEM lub dodaj lepkie pułapki na owady. Wsadź papryczki do pojemnika z mieszanką doniczkową i ściółkuj górą, najlepiej perlitem, który zapobiegnie gniciu i pleśnieniu gleby. Upewnij się, że pojemnik ma otwory drenażowe. Zazwyczaj nie ma potrzeby przycinania roślin, chyba że musisz je zmniejszyć, aby zmieściły się w pomieszczeniu. Jeśli musisz przyciąć, utnij nad pałąkiem, zostawiając minimum 20 cm rozgałęzień. Innym sposobem na przechowywanie papryk w zimie jest przechowywanie ich w miejscu chronionym przed mrozem, np. w garażu przez całą zimę. Ta metoda pozwala roślinom przejść w stan uśpienia do wiosny. Niedługo po umieszczeniu papryki w chłodnym miejscu i ograniczenia podlewania zauważysz, że liście zaczynają zamierać. Ale nie panikuj, to normalne. Roślina papryki wchodzi w stan uśpienia, to prawie to samo, co dzieje się z drzewami na zewnątrz. Gdy liście zaczną obumierać, możesz przyciąć liście papryki. Przytnij gałęzie rośliny papryki do kilku głównych rozgałęzień w kształcie litery Y na roślinie, pozostawiając około 2,5 do 5 cm na górną część rozgałęzień. Ten krok w przezimowaniu roślin papryki usunie obumierające liście i sprawi, że roślina będzie mniej podatna na szkodniki. Roślina papryki wypuści nowe gałęzie wiosną. Podlewaj rośliny co 3-4 tygodnie i pozwól im wyschnąć między podlewaniami. Nie podlewaj nadmiernie i nie pozwól roślinom, by stały w wodzie. Nie ma potrzeby nawożenia, gdy rośliny są uśpione. Na przełomie marca i kwietnia papryka zacznie się budzić, może zacząć kwitnąć i zawiązywać owoce, jeśli ją zapylisz. 6 tygodni przed wysadzeniem przesadzonych papryk i 6 tygodni przed ostatnimi przymrozkami zacznij przygotowywać rośliny do wyjścia na zewnątrz, stopniowo wprowadzając więcej światła i lekkie nawożenie. Gdy pojawią się nowe odrosty, podlewaj częściej. Gdy nadejdzie wczesne lato, gdy dni stają się dłuższe, a temperatury na zewnątrz zaczynają się ocieplać, zwiększ podlewanie. Przenoś rośliny na zewnątrz stopniowo w coraz większych odstępach czasu przez około tydzień. Powinny zacząć pojawiać się nowe odrosty. Nawoź rozcieńczonym nawozem, przygotuj miejsce w ogrodzie w pełnym słońcu i przesadź rośliny, gdy tylko w Twojej okolicy minie ryzyko przymrozków.